Muszę przyznać, że nie mogę się już doczekać wiosny. W zeszły weekend była przepiękna pogoda, ja niestety podróżowałam i nie mogłam nigdzie pójść i szkicować i malować, dlatego że byłam w samochodzie. Ale pomyślałam sobie, że teraz się wybiorę i pomaluję sobie w plenerze. No i niestety nic z tych moich planów nie wyszło, dlatego że temperatura jest około 4-5 stopni, więc to tak raczej średnio przyjemnie, zwłaszcza, że chciałam malować pastelami, a na malowanie obrazu to jest zwykle około 2 godzin w plenerze, to takie szybkie malowanie. No trudno, będę musiała spróbować za parę dni, może się ociepli. Natomiast dzisiaj postanowiłam, że wobec tego namaluję jakiś obraz, którego głównym tematem jest niebo. Ja bardzo lubię malować od czasu do czasu takie obrazy. Jak popatrzymy na to nasze niebo w niektórych sytuacjach, to ono naprawdę jest bardzo, bardzo interesujące. Zmieniają się kolory i układ chmur, dużo rzeczy się potrafi tam dziać. Czasami uznawane jest to za kiczowate, zwłaszcza zachody słońca, ale myślę, że nawet zachody słońca można w bardzo fajny sposób malować. Ale zanim zacznę malować to niebo, chciałam Wam pokazać, w jaki sposób umieszczać linię horyzontu na naszej kartce, tak żeby to umieszczenie dawało nam określony efekt, tak żeby ten efekt był dokładnie taki, jak chcemy, bo od tego, w którym miejscu kartki tą linię horyzontu umieścimy, bardzo dużo zależy i zależy, jakie wrażenie będzie robił nasz obraz, zwłaszcza jeżeli chcemy obraz poświęcić samemu niebu. Żeby nasz obraz był ciekawszy, zwykle powinniśmy ten horyzont umieszczać poza samym środkiem. Więc możemy go umieścić poniżej. To może być nawet tylko troszeczkę poniżej tego środka, albo możemy go umieścić powyżej. Ja tutaj go dam troszeczkę jeszcze wyżej. I w takich sytuacjach od razu zaczyna się zarysowywać nasza koncepcja, o co nam chodziło. Tutaj wygląda na to, że bardziej nas interesowała ta górna część, czyli niebo, a na tej kartce wygląda na to, że o wiele bardziej interesowało nas to, co dzieje się na Ziemi. Tą linię horyzontu możemy sobie dowolnie przesuwać, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać na naszym obrazie. Możemy ją dać albo bardzo niziutko, albo bardzo wysoko. Możemy też ją pominąć, na przykład cały obraz poświęcić samemu niebu, w ogóle nie umieszczać tej linii horyzontu, albo z kolei zrobić takie spojrzenie jakby z lotu ptaka na ziemię i wtedy w ogóle nie będzie tego nieba widać. W momencie, kiedy chcemy, żeby naszym głównym bohaterem obrazu było niebo, więc najlepiej tą linię horyzontu dać jeszcze niżej, żeby to niebo wypełniło nam dosyć sporą część kartki. Taką rzeczą do rozpatrzenia jest to, jaki kształt formatu użyjemy. Pokażę Wam 3 możliwości. Tu narysowałam 3 kształty kartki. Ta jest prostokątna i ta jest w poziomie, ta w pionie i tutaj mamy kwadratową. I w zależności od tego, jaki układ kartki wybierzemy, jak widzicie, ta linia horyzontu w każdej z tych kartek jest zaplanowana nisko, ale w zależności od tego, jaki kształt naszej kartki wybierzemy i to, czy weźmiemy ją poziomo, czy pionowo, to sprawia, że wrażenie, jakie będzie robił nasz obraz, będzie troszeczkę inne. W przypadku takiego najbardziej typowego układu kartki, jeżeli chodzi o pejzaże, on najczęściej jest właśnie taki prostokątny poziomy. W momencie, kiedy tutaj niebo naprawdę bardzo przeważa i tej ziemi jest bardzo, bardzo niewiele, odnosimy wrażenie takiej bezkresnej przestrzeni, tak jakby ten horyzont rozprzestrzeniał się także w poziomie na wszystkie strony. Natomiast w momencie, kiedy na tej samej wysokości umieścimy horyzont, ale kartka jest kwadratowa. Kwadratowy format kartki to format, który nie preferuje żadnego kierunku, ani pionowego, ani poziomego, dlatego że jest kwadratem, więc jest jakby najbardziej neutralny jako format. I w momencie, kiedy tutaj też umieszczamy horyzont tak nisko, ale nie ma tej jakby szerokości kartki większej, to nie ma już takiego wrażenia gigantycznej przestrzeni, takiego rozchodzenia się tej przestrzeni na boki, tej przestrzeni ziemi, a przede wszystkim tej przestrzeni nieba. Natomiast prostokąt ujęty z kolei w pionie jest takim troszeczkę mniej typowym formatem, jeżeli chodzi o pejzaże. I w momencie, kiedy tu dajemy niebo jako
większą część tego formatu, wtedy na tym niebie naprawdę musi się dziać dużo, dużo ciekawego. Na takim formacie, czy takim, nawet jeżeli to nasze niebo ma tam taką ledwo jedną chmurkę, albo tylko kolory na nim przechodzą, to i tak może mieć fajne wrażenie, ale ten format wymaga jakby tego, żeby coś działo się na tym niebie w górę. To może być jakaś piętrząca się chmura, może być układ chmur postępujący jedna do góry. Warto dobierać ten format, zwłaszcza już tak bardzo, bardzo świadomie i wiedzieć, co chcemy uzyskać. Ja dzisiaj sobie zastosuję taki bardzo tradycyjny, ten poziomy format prostokątny i namaluję na nim właśnie obraz z dużą ilością nieba. Na tą prostą scenkę wybrałam sobie taki zielonkawy papier, to jest bardzo jasny zielony, taki troszeczkę niebieskawy. Ja dosyć rzadko używam zielonych kolorów papierów na obrazach, to jest pastel mat i tym razem postanowiłam zobaczyć, jak mi to na tym zielonym kolorze wyjdzie. Tu nie będzie podmalówki, będę od razu leciała z takimi kolorami jak chcę. Jak widzicie, ten mój pejzaż jest bardzo płaski. To są bodajże żuławy, ale może nie. Mamy w Polsce parę takich dosyć płaskich miejsc. I właśnie przy takim płaskim pejzażu bardzo dobrze wygląda wtedy to niebo, które jakby przeważa. Dlatego, że tutaj w sumie tak naprawdę niewiele się dzieje na tej równej części lądu. Zrobiłam sobie taki wstępny szkic na razie na tej kartce. Tu zaznaczyłam, tu mniej więcej będzie moja linia horyzontu z jakimiś krzaczkami. Tutaj jedno drzewo i tutaj troszeczkę takich jakichś dalszych drzewek w tle. Chyba jeszcze je troszeczkę potem może zmniejszę. I tutaj już starałam się zaznaczyć te chmury i kształty, gdzie widać niebo i kierunki. Czyli przede wszystkim interesują mnie te kierunki, w jakich idą chmury. To są takie rozciągnięte chmury, takie przy dużym wietrze takie chyba powstają. I te miejsca, gdzie przebija pomiędzy tymi chmurami niebo. Tutaj jeszcze mam takie przebłyski nieba w niektórych miejscach, takie prześwity. To potem będę już przy malowaniu starała się uwzględnić. Głównie chodzi mi o to, żeby taki jakby wachlarz z tych chmur powstawał i żebyśmy mieli takie troszeczkę wrażenie ruchu na niebie. Kiedy malujemy niebo, musimy pamiętać, że to niebo też podlega perspektywie powietrznej i perspektywie takiej linearnej. I te chmury, które widzimy tutaj, będą o wiele szersze niż te chmury, które są tu. One się coraz bardziej, jakby te pasy chmur będą coraz bardziej zwężały i tak to mniej więcej widać na zdjęciu. I tak samo kolory. To niebo, które jest powyżej nas, czyli tutaj dosyć w tym miejscu wysoko, będzie o wiele bardziej intensywne niż to niebo, które tutaj gdzieś przebija się. Ono będzie mniej intensywne i o wiele jaśniejsze. Tutaj ten kolor nieba wręcz jest już taki troszeczkę błękitnawy z odrobiną taką zabarwienia żółtego. Więc pamiętajmy o tym, jak malujemy chmury, że to nie jest tam, że chmurki są wszędzie takie same, tylko że one też muszą sprawiać to wrażenie, że tu jest dalej niż tu. Nasza kartka jest płaska, ale pejzaż, na który patrzymy, oddala się, w związku z czym stosujemy tą perspektywę. Staram się, jak widzicie, chmury robić nie w kolorze białym, mimo że na zdjęciu one praktycznie są białe, prawie że. Staram się robić chmury lekko
lekko różowawe, lekko żółtawe, troszeczkę takiego bardzo jasnego niebieskiego. To są takie prawie białe kolory. Dzięki temu ten kolor chmur będzie o wiele ciekawszy, bo niestety zdjęcie nie jest w stanie oddać tego, co było naprawdę, co się tam działo. Kiedy malujemy chmury, musimy pamiętać, że one są troszeczkę jak wata cukrowa. Zwykle nie mają bardzo wyraźnych krawędzi. Te tutaj zupełnie tak się rozpraszają, jakby żedną coraz bardziej i przechodzą w niebo, więc nie ma tutaj wyraźnych przejść pomiędzy chmurą a niebem. Tutaj, gdzie chmura jest troszeczkę bardziej taka rzadsza, przejrzystsza, ona więcej łapie tego koloru nieba, staje się bardziej taka niebieskawa i tutaj dopiero tylko w tych przesmykach widzimy prawdopodobnie ten oryginalny kolor nieba. Więc teraz muszę zrobić takie jakby delikatne przejścia pomiędzy tym niebieskim jednym, a tutaj takimi jaśniejszymi, prawie białymi miejscami. Tu bliżej horyzontu będę starała się jeszcze bardziej złagodzić, troszeczkę rozmazać te linie, które mi powstały. To są właśnie takie linie, gdzie kończą się poszczególne chmury i troszeczkę tego niebieskiego od nieba nam się pojawia, albo pojawia nam się cień, który jest pod chmurą, bo chmura ma też swoją grubość i tutaj te miejsca to jest na zdjęciu dolna strona chmury, która jest ocieniona, dlatego że światło jest gdzieś powyżej. Chcę zrobić tak, żeby tutaj to jak najbardziej się rozmywało, tak żeby też pokazywało, że tam już jest daleko i że jest jakby taka pewna mglistość tam nad horyzontem. Natomiast tutaj kilka takich dosyć niebieskich miejsc mocniejszych zrobiłam i będę teraz się starała od tych białych chmur przejść w stronę tego niebieskiego, tak żeby uzyskać te delikatne przejścia, delikatne takie ślady chmur. Jak widzicie, jak maluję, to staram się tym pastelem podążać w kierunku, w jakim rozmazują się te chmury. Staram się, żeby nie było to, zwłaszcza w tych miejscach, żeby nie było to w poprzek tego kierunku zazwyczaj, chyba że akurat chodzi mi o jakieś rozmazanie, ale dzięki temu niektóre z tych plam, z tych śladów od pastelu będą po prostu naśladowały te ślady chmur. Teraz, kiedy już mam mniej więcej wszystko określone, staram się wypracowywać te części nieba, tutaj te chmury, które są bliżej nas i tutaj ciekawsze rzeczy się dzieją. Potem będę musiała zobaczyć, czy nie za dużo tutaj się dzieje w pewnym momencie i wtedy może troszeczkę rozmazać. Tutaj natomiast staram się, żeby ta część tak jakby schodziła w dół, mimo że kształt chmur tworzy takie poziome linie, to chcę, żeby one były nieostre, żeby nie było ostrych krawędzi i też używam takiego ruchu pastelem trochę w dół, tak żeby zamazać te ostre krawędzie. O, tu mi na przykład wyszła taka ostra dosyć krawędź i na pewno będę starała się ją troszeczkę rozmazać. Niekoniecznie rozetrzeć palcem, możliwe, że po prostu pastelem troszeczkę przetrę. Też staram się dopasowywać jasne i ciemne miejsca. Myślę, że tutaj ten niebieski już taki zostawię, ten najciemniejszy obszar,
ale patrzę w stosunku do tego, jak poszczególne elementy chmur się zachowują. Tutaj na przykład ten w stosunku do tego wydaje mi się troszeczkę za ciemny i staram się rozjaśniać albo przyciemniać względem siebie poszczególne miejsca. Tutaj widzę na przykład, że tu wyszło mi coś za ciemnego, tak za bardzo się wyrywa i wtedy po prostu rozjaśniam albo przyciemniam poszczególne elementy. Jeszcze nie ruszyłam tego drzewa, możliwe, że zrobię je takie troszeczkę mniej wyraźne i troszeczkę rozjaśnię jeszcze, ale to na razie zostawiam. Pomału dochodzę już do końca. Teraz użyję też tej takiej pianki ociepleniowej i w niektórych miejscach troszeczkę rozmarzę pastel, żeby nie było takich wyraźnych krawędzi. Nie całkiem. Nie chcę z tego zrobić takiego równo rozmazanego obrazu, bo to wtedy tak mało ciekawie wygląda. Chcę trochę tych śladów od pastelu zostawić, ale chcę, żeby one były tylko w niektórych miejscach, żeby nie było ich za dużo. Tutaj dół już zostawię, dół i to drzewo, dlatego że obraz jest bardziej o niebie niż o tym, co się tu dzieje, więc tutaj nie chcę, żeby za bardzo to przykuwało uwagę i jest to tak bardziej troszeczkę szkicowo namalowane, ta dolna część. Tutaj tą część jeszcze trochę rozmarzę i tutaj właśnie jeszcze w niektórych miejscach porozmazuję i czasami może jeszcze dodam, jeżeli za dużo rozmarzę, to wtedy dodam jeszcze troszeczkę śladów. Tu mnie ciągle zastanawia, taka kulka mi wychodzi z tej chmury, więc muszę jeszcze jakoś troszeczkę zmienić ten kształt. Kiedy pastelu na papierze jest już więcej, to o wiele łatwiej rozmazywać ten pastel. Jeżeli mamy bardzo cienką warstwę, to jest to trudniejsze. Natomiast w momencie, kiedy tego pastelu jest już dużo, to rozmazuję i jednocześnie mogę jakby zmieniać kierunek tego pastelu. Mogę takie ślady tą gąbeczką robić. To by nie było możliwe, gdyby tego pastelu było dużo mniej. Też jeżeli któreś miejsca moim zdaniem za bardzo przykuwają uwagę, to je teraz właśnie troszeczkę bardziej rozmazuję. Potem może tu parę jeszcze kresek zrobię. Ale tu mam jeszcze taką nierozwiązaną część. Się dzieje coś przy tej krawędzi. W tych miejscach, gdzie troszeczkę roztarłam, to ten pastel też stracił taką świetlistość, także będę musiała w niektórych miejscach powrócić, żeby odzyskać ten żywszy odcień, taki bardziej jasny, czysty. Tu mi na dole nie przeszkadza, bo tam na zdjęciu tam już jest bardziej troszeczkę takie zamglone, ale tutaj jeszcze jakieś takie żywsze elementy wprowadzę z powrotem. Obraz już jest skończony. Jak widzicie, jest to bardzo prościutki pejzażyk. Scenka też jest bardzo prościutka. Tutaj rzeczywiście to niebo tak bardziej rozmazałam, a tą część z takimi rozłażącymi się chmurami troszeczkę dałam więcej takich śladów od pastelu. Bardzo zwracałam uwagę na krawędzie, żeby jak najbardziej były rozmyte. Nie tylko przez rozcieranie, bo tego w pewnym momencie już starałam się unikać, ale też poprzez to, w jaki sposób, w jakim kierunku prowadzę pastel. Jeżeli użyjemy troszeczkę twardszy pastel na to, co zostało namalowane bardziej miękkim pastelem,
to ten twardszy pastel zaczyna nam rozmazywać, rozścierać ten miększy pastel, który był pod spodem. Jak widzicie, w tych chmurach jest i troszeczkę różowego, i troszeczkę takiego blado, bardzo żółtego, prawie białego. Przebija tutaj ten zielonkawo-niebieskawy kolor papieru w niektórych miejscach, czyli on się tutaj dosyć dobrze sprawił rzeczywiście. Oczywiście można jeszcze zobaczyć, tutaj są jeszcze takie twardszym pastelem takie kreseczki robione, troszeczkę, tu może troszeczkę je rozetrę. Jak widzicie, widać mniej więcej, że te chmury schodzą coraz dalej. Te przerwy tutaj starałam się, żeby nie były równej szerokości. Tutaj bardziej to rozmazałam troszeczkę niż jest na zdjęciu, bardziej tak ujednoliciłam, no dlatego, że tak lepiej wyglądało. Także nadrzędną rzeczą jest to, jak to wygląda na obrazie, a nie to, jak jest na zdjęciu. I tutaj właśnie przez to, że linia horyzontu, o której mówiłam na początku, jest tak niziutko, to mamy wrażenie takiej większej przestrzeni. Może gdybym jeszcze użyła trochę większego formatu albo zmniejszyła te elementy na dalekim planie, i to drzewo, i tutaj to by to niebo miało jeszcze większe wrażenie. No ale jest to mały format, tak 20×30, więc no wiadomo, na takich małych formatach też jakiegoś takiego wielkiego wrażenia przestrzeni nie uzyskamy. Już się podpisałam, ale jeżeli za dzień czy dwa jakiś pomysł mi wpadnie, żeby coś jeszcze poprawić, rozetrzeć, to wtedy jeszcze coś zmienię. To zawsze są takie popraweczki, czasami nawet po paru dniach. Tutaj sobie powieszę obraz w pracowni na wierzchu i jak popatrzę za jakiś czas na niego, to wtedy może coś jeszcze wymyślę. No cóż, dzisiaj niestety było w studio, a nie na dworze. Może następnym razem uda się coś nakręcić już na zewnątrz. Ja Was w każdym razie uczulam na to, że ta pora roku, jesteśmy tak na przełomie, końcówka zimy, początek wiosny. To jest taka bardzo krótka pora roku, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o kolory w pejzażu, dlatego że młode gałęzie zaczynają się wybarwiać na bardzo takie intensywne kolory, zaczynają się pojawiać pączki, jeszcze nie liście, ale te pączki też sprawiają, że kolory są inne. Zmienia się też światło, więcej już mamy w ciągu dnia tego światła. Dzisiaj, mimo tej brzydkiej pogody, i tak przez moment się gdzieś tam przebiło słońce i drzewa w oddali na dalekim planie, wzgórza porośnięte drzewami, miały przepiękną taką fioletowo-różowawą barwę. Także przyglądajcie się temu, co się dzieje teraz. Jeżeli nie chcecie szkicować, malować na dworze, jest Wam za zimno, tak jak dzisiaj mi było, to róbcie zdjęcia, a nawet jeżeli nie chcecie robić zdjęć, to po prostu obserwujcie, patrzcie, jak te kolory późnej zimy, wczesnej jesieni się zmieniają, jakie te są kolory i co się dzieje w tym pejzażu, bo jest to pora, która będzie trwała bardzo krótko, niedługo zaczną się pojawiać liście i wtedy to wszystko już się zupełnie zmieni. Natomiast mimo że dzisiaj się nie udało w ten plener wyjść, jeżeli chcecie zobaczyć filmik o szkicowaniu w plenerze, to zapraszam Was do obejrzenia tu. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w następnym filmie.